Gdy w 2005 roku Audi zaprezentowało największy model w swojej gamie, czyli Q7, z miejsca stał się on bestsellerem. Druga generacja samochodu była produkowana przez 10 lat, przeszła 2 faceliftingi i pod znakiem zapytania stało to, czy w ogóle będzie miała następcę. Ale tak, będzie miała i właśnie ją Wam dzisiaj przedstawiamy. Audi Q7 trzeciej generacji. Stylistycznie widać oczywiście podobieństwa do modeli, które już mają nowe generacje, czyli na przykład Q5 i Q3, które wyróżniają się przede wszystkim tym, że mamy odrębne światła do jazdy dziennej i odrębnie reflektor. Natomiast jeżeli chodzi o same reflektory, to oczywiście mamy tutaj Digital Matrix Light z mikro LEDami, które mają ponad 1 000 000 pikseli i są w stanie wyświetlać obraz na ścianie, ale jednocześnie te lampy mogą na jezdni wyświetlać nam pomocnicze funkcje, jak choćby zmieniamy pas ruchu, to pozwalają nam szybciej na niego wjechać, bo na przykład pokazują nam, że z prawej strony nikt się nie zbliża i możemy śmiało zjeżdżać. Albo kiedy jedziemy, to pokazują nam linię na drodze, żebyśmy idealnie mogli utrzymać się w pasie ruchu. Nawet kiedy jedziemy, na przykład są roboty drogowe i nie ma pasów narysowanych, to pomagać nam mają te reflektory utrzymać się na drodze. Ale dodatkowo mają jedną bardzo ciekawą funkcję. Mamy tutaj wbudowany dodatkowy projektor, który wyświetla, zobaczcie, na ziemi kierunkowskaz. Nazywa się to Ground Projection i działa oczywiście z prawej i z lewej strony, ale też z tyłu. Po co to? Ano na przykład często jak ktoś idzie z telefonem w ręku, to nie widzi samochodu, więc ma to mieć taki walor bezpieczeństwa. Albo jedziecie rowerem i często patrzycie przed koło zamiast przed siebie, no to jak najeżdżacie na taki samochód, to wtedy widzicie, że coś się dzieje, że skręca albo stoi właśnie na światłach awaryjnych. Oczywiście światła do jazdy dziennej mogą mieć różne sygnatury, jest ich 8, tak samo w tylnych lampach, za chwilę do nich przejdziemy, natomiast podświetlenie dostał też grill. I akurat o ile ja nie lubię podświetleń w grillach, to fajne jest tutaj to, że nie mamy zarysowanego LEDu, nie mamy jakichś zębów, tylko mamy tutaj od góry światła LED, które podświetlają nam grill, natomiast same, zobaczcie, te wnęki w tym grillu są takie, że jak uderzycie w dziecko, to możliwe, że ono się prześliźnie przez tutaj, ale już na pewno jakiś ptak, jakiś kot albo zwierzę to może wpaść do środka i prosto w chłodnicę. Samochód istny cacko. Podniesiono zdecydowanie tutaj tę część nadwozia, troszkę niższa była z przodu poprzednia Q7, troszkę niżej miała logotyp, tutaj jest on nieco wyżej podniesiony. Tutaj w nim, dlatego jest taki duży, jest zatopiony mid-range radar, czyli ten średniej odległości, a ten odpowiadający za badanie tego, co jest przed samochodem na większą odległość, jest tutaj na dole. Po raz pierwszy Q7 ma 23-calowe felgi, znaczy może mieć, oczywiście za dopłatą, standardem będą 20-calowe, potem 21, 22 i 23 cale. Tarcze z przodu 400 mm, z tyłu 350 mm. Żadne inne Audi wcześniej nie miało aż tak dużych 23-calowych felg. Podniesiono nieco linię całej maski i poszerzono troszkę błotniki, żeby nadać bardziej sportowego wyglądu autu. To, co jest nowością, nie tylko akurat w Q7, ale w ogóle w całej gamie Audi, jest to. Czyli automatyczne drzwi. Oczywiście nie będą standardem, będą w opcji. Żeby je zamknąć, wystarczy delikatnie je pchnąć i bardzo fajnie też działają, jeżeli podejdziecie i na przykład zaczniecie otwierać z tej strony te drzwi, no to one wyczują, że jesteście tu, ale jak tylko zrobicie krok czy dwa wstecz, to otworzą się samodzielnie. Tak samo jak będzie stało tu jakieś auto, to otworzą się automatycznie, ale zatrzymają się dzięki czujnikom na wysokości tego samochodu, tak żeby go nie porysować. Oczywiście z tyłu mamy analogiczną sytuację i też jak odejdę, o, jak widać, tak działa. Czyli nie zawsze działa, ale wystarczy wtedy pociągnąć za klameczkę i co, tak? O, i odchodzę. I wtedy się nam szerzej otwierają, ale też nie do samego końca, natomiast ten otwór, jak widzicie, jest ogromny. Nie trzeba ich pchać, wystarczy, że sobie naciśniecie tutaj na przykład ten przycisk i wtedy zamykają się samodzielnie. A zawieszenie? Jako, że mamy tutaj też pneumatyczne zawieszenie, tylko ono nie jest standardem. Standardem są nadal stalowe sprężyny. Zwrotnice kolumnowe typu MacPersu.
kiedy mamy pneumatykę, to możemy ją sobie regulować w zakresie aż 90 cm, ale mamy też coś, co nazywa się Easy Entry. W momencie, kiedy otwieram drzwi, to samochód obniża się o ponad 6 cm, żeby ułatwić wsiadanie, czy to do przodu, czy to do tyłu. Więc to jest w połączeniu z tymi drzwiami, no to automatyzuje, można powiedzieć, proces wsiadania do samochodu. Przechodząc do tyłu, no to znowu mamy podobieństwo nie tylko do tej wspomnianej Q5 czy do Q3, ale na przykład do A6, bo wydzielono górną część lamp od tej dolnej części. No i tutaj znowu mamy tam ukryte te projektory, które odpowiadają za wyświetlanie kierunkowskazów na podłożu, ale mamy też zupełnie nowe światła OLED trzeciej generacji. Zupełnie nowe, ponieważ to szkło, z którego są zrobione, ma zaledwie 1/10 mm długości i dzięki temu można było osiągnąć taki trójwymiarowy efekt i dodatkowo zakrzywić te LEDy. Więc mają, nie dość tego, że mają oczywiście 8 wzorów takich identyfikacyjnych, które można sobie ustawiać, to jeszcze zobaczcie, w jednym z nich one cały czas tańczą. To jest taki efekt 3D i dodatkowo jeszcze takiej iluminacji, a teraz zobaczcie, zaświeciły się wszystkie, bo wyczuły tak jakby, że jesteśmy blisko samochodu. Jak odejdziemy, znowu to się zmienia. Kiedy podjeżdża auto bliżej, to one się zaświecają i mają różnego rodzaju też tutaj możliwości wyświetlania ostrzeżeń, bo na przykład jak włączymy światła awaryjne, to zobaczycie, że widać tutaj takie ostrzegawcze trójkąciki. To po to oczywiście, żeby samochody nadjeżdżające z tyłu albo rowerzyści dodatkowo widzieli, że coś się dzieje. Kiedy mamy normalnie, nam się świecą te światła i na przykład nadjeżdża rowerzysta i wyczuje go samochód, to też wyświetla się wtedy ten trójkąt po to, żeby go ostrzegał, na przykład uważaj, bo ktoś może otworzyć boczne drzwi. No trzeba przyznać, że Audi potrafi w światełka, a teraz zobaczcie, jeszcze nacisnę hamulec. I zapewne widzieliście, że inaczej one świecą, ale oprócz tego to trzecie światło stopu się tutaj zapala i dodatkowo jeszcze tak jakby pod nim na szybie widać to światło stopu. To wiadomo. Niestety. Tak samo jak trochę zbyt, moim zdaniem, zunifikowano wygląd Q3, Q5 i Q7. O ile w poprzednich generacjach te auta było bardzo łatwo między sobą, bardzo łatwo można było te auta odróżnić od siebie, tak w tym wypadku mam takie wrażenie, że one są bardzo, bardzo stylistycznie do siebie zbliżone, ale oczywiście no widać, jakie mają zaawansowane funkcje. Elementem stylistycznym, który odróżnia Q7 od Q5 czy Q3 jest na przykład ten słupek D. W porównaniu z Q7 wyprostowano go bardziej, to znaczy bardziej spionizowano po to, żeby zapewnić więcej miejsca w trzecim rzędzie i w samym bagażniku i rzeczywiście jak spojrzycie sobie na auto z boku, na jego boczną linię, to ten tył jest bardziej taki spionizowany, tak bym powiedział, co rzeczywiście może mieć miejsce, może skutkować większą ilością miejsca w bagażniku i na tylnej kanapie. Przechodząc do tego, co mamy pod przednią maską. To mów, jaki silnik? Albo jeszcze inaczej. Na razie zostając przy zawieszeniu jeszcze na chwilę i układzie napędowym. Oczywiście mamy quattro w standardzie. Oczywiście jest to dalej prawilne quattro, a nie żadne ultra, ale zmodyfikowano nieco centralny mechanizm różnicowy. Troszkę go wręcz zelektryfikowano po to, żeby cały czas w nim było już wstępne napięcie i żeby jak najszybciej był w stanie przerzucić moc i moment obrotowy pomiędzy przednią a tylną osią. A można było go zelektryfikować, ponieważ oprócz silnika spalinowego mamy tutaj także silnik elektryczny. Co istotne, co ważne i co moim zdaniem jest fajne, to w Q7 pozostawiono nam najlepszy motor, jaki można sobie do niej zamówić, czyli diesla 3.0 TDI w dwóch odmianach mocy. Pierwsza 245 koni i 500 Nm, druga 299 koni mechanicznych i 630 Nm. Ale oprócz tego silnika spalinowego dorzucono tutaj jeszcze małą jednostkę elektryczną, która ma 24 konie i 370 Nm. Jest wbudowana w skrzynię biegów, dzięki czemu to auto, chociaż nazwa to MHEV Plus, taka techniczna, to już zachowuje się bardziej jak klasyczna hybryda, bo z niskimi prędkościami podczas manewrowania albo na biegu wstecznym może jeździć tylko na tym silniku elektrycznym.
Dodatkowo na przykład podczas przyspieszania już on również wytwarza energię pozwalającą napędzić się autu. Co więcej, mamy także tutaj turbosprężarkę, którą już ta elektryka napędza i w ciągu 250 milisekund jest w stanie tę sprężarkę rozpędzić do 90 000 obrotów na minutę. Dzięki temu reakcja na gaz ma być natychmiastowa i błyskawiczna. No i ciekaw jestem, jak to będzie w praktyce. W A6 2.0 TDI, którą jeździliśmy, gdzie już jest układ MHEV+, działa to wszystko naprawdę bardzo dobrze, bardzo sprawnie. Więc elektryczna turbosprężarka to raz, zanim spaliny tam dotrą, to już jest rozkręcona przez elektrykę. Dwa, ta elektryka steruje też pneumatycznym zawieszeniem, dzięki temu to jego obniżanie czy podnoszenie trwa bardzo szybko. Jest powiązana trochę oczywiście również z tym mechanizmem różnicowym, dzięki czemu już mamy na nim wstępne napięcie, co pozwala nam szybciej przenosić moc pomiędzy przodem a tyłem. Innych jednostek, no na razie milczy Audi o tym. Wiadomo, że będzie SQ7. Chociaż nadwozie z całego samochodu nie urosło zbytnio, jest w zasadzie takie samo jak w poprzedniej Q7, to sporo więcej miejsca mamy tutaj, ponieważ zależnie od położenia tej tylnej kanapy i w wersji 5-osobowej i w 7-osobowej mamy do dyspozycji od 580 do 670 litrów. I auto będzie dostępne po raz pierwszy nie tylko jako 5-osobowe, nie tylko jako 7-osobowe, ale także jako 6-osobowe. W drugim rzędzie wówczas będą dwa niezależne kapitańskie fotele. Tam za chwilę przejdziemy, póki co zostańmy tutaj. Bo mamy miejsce na roletę, na przykład tutaj, i to jest bardzo fajne rozwiązanie. Wszystkimi fotelami możemy sterować sobie oczywiście elektrycznie. Zobaczcie, teraz je stawiam. Ta kanapa odjeżdża do tyłu, prostują mi się te fotele, to znaczy kanapa w drugim rzędzie jedzie do przodu delikatnie, żeby ułatwić wyciągnięcie tych foteli. Teraz znowu tam ta kanapa się cofa i dodatkowo mamy dwa przyciski. Kiedy na przykład potrzebujemy wszystkich 7 miejsc, to naciskamy tylko ten przycisk i nam się wszystkie fotele ustawiają, a kiedy na przykład potrzebujemy przewieźć więcej bagażu, to mamy do tego tutaj ten drugi przycisk. Oczywiście kiedy mamy pneumatykę, to możemy sobie podnosić i obniżać samochód również przyciskiem. O, teraz zjeżdża nam w dół. Będzie też elektryczny hak holowniczy. I jedna jeszcze fajna rzecz, której nie było w poprzedniej Q7, ani nie ma w innych Audi, to pojawiły się zupełnie nowe szyny. Tutaj w panelach bocznych. I te szyny po pierwsze mają haczyki, do których można sobie przyczepić jakieś siateczki. Po drugie, jak to przekręcimy, to można sobie na całej długości to regulować, więc jest bardzo fajne. I jednocześnie jak sobie tutaj będzie haczyk i tutaj, to możemy mieć siateczki i po bokach, i możemy mieć siateczkę na dole, więc w 3 wymiarach tak naprawdę można sobie tutaj wszystko mocować. Oprócz tego, że w trzecim rzędzie mamy elektrycznie sterowane te fotele, to zobaczcie, można sobie dodatkowo, jak wysiadamy, to tutaj siedzący pasażer sobie naciska jeden przycisk i jak pięknie elektrycznie odjeżdża mu kanapa do przodu. I wówczas naprawdę to wsiadanie do trzeciego rzędu robi się dosyć wygodne, bo tu jest spory ten otwór. Więc sobie wskakuję, normalnie przechodzę. Zobaczcie. No, na razie nie będę sprawdzał, jak tutaj się siedzi, kiedy przesunę tę kanapę do siebie. Zobaczymy, jak już samochód wyląduje we wrześniu albo październiku na polskim rynku. Wtedy będziemy go sprawdzali dokładniej. Niesamowite natomiast jest to, że nawet w trzecim rzędzie można mieć podgrzewane siedziska. Jak chcemy to sobie złożyć, to proszę bardzo, robimy tylko jednym przyciskiem tutaj, który jest umieszczony w tym miejscu, w słupeczku, i już mamy postawione. Jeszcze do przodu jadą? Do tyłu powinny jechać. Bo rozłożony jest tam ten trzeci rząd, więc ona myśli, że musi przesunąć delikatnie do przodu. No i mamy teraz w Q3, tu mamy akurat wersję 7-osobową, więc jest tutaj prawilna kanapa. Mamy naprawdę mnóstwo przestrzeni i elektryczną regulację tych skrajnych foteli, a w zasadzie tutaj tych dwóch i tutaj tej jednej, więc zobaczcie, i miejsce na nogi, i nad głową ile tego miejsca, i komfortowa pozycja, ale też zwracam Wam uwagę na pewne detale. Pierwszy detal jest taki, że
mamy tu raz, dwa, 3 Isofixy. Plus 2 z tyłu, to mamy łącznie 5 zapięć Isofix, ponieważ tu mamy te oparcie kanapy dzielone w proporcjach 35, 30, 35, więc to jest naprawdę bardzo szerokie i oczywiście można to sobie też całkowicie złożyć. Podłokietnik, taki jak w poprzedniej Q7, czterostrefowa klimatyzacja. Spójrzcie, jak pięknie są zrobione fotele. Tu mają mocowanie dodatkowych uchwytów, żebyśmy mogli sobie ekran jakiś powiesić. Sprytnie wbudowane gniazda USB-C. I tu mamy jedno, tu mamy drugie, tu mamy trzecie, tu mamy czwarte. Łącznie 4. Wszystkie dają 60 W mocy. Te z tyłu, bo tam też są, aż 100 W. Pomyślicie, czemu tu 60, tam 100? No bo pod tamte gniazda USB-C 100 W można już podpiąć na przykład jakąś elektryczną lodówkę i zostawić ją sobie w bagażniku, więc one muszą być mocniejsze. Ślicznie to zostało wszystko zaprojektowane. Audi pokazuje, że potrafi w światełka nie tylko na zewnątrz, ale też w środku. Szklany dach jest tego najlepszym dowodem, ponieważ oprócz tego, że może mieć 9 takich niezależnych stref, które się fotochromatycznie przyciemniają za naciśnięciem przycisku, to jeszcze ma ponad 70 diod LED zatopionych w tym dachu i w momencie, kiedy sobie zmieniacie oświetlenie ambiente, na przykład na niebieskie, to i na niebiesko świeci się ten dach. Te panele, jak widzicie, to ten mleczny tutaj pasek, w momencie, kiedy zamykamy auto, wychodzimy, wszystko robi się mleczne, nie przepuszcza wówczas promieniowania podczerwonego i jeżeli chodzi o promieniowanie UV, to zmniejsza je, blokuje 99,5% jego. Oczywiście on może być cały mleczny, mogą być poszczególne tylko segmenty właśnie mleczne, a cała reszta przeźroczysta. No to wszystko sobie pracuje, pozwoliło to wyeliminować roletę całkowicie, dzięki temu jest dużo więcej miejsca nad głową niż w poprzedniku, kiedy zamawiamy sobie szklany dach. No i jeszcze jedna rzecz, czyli jakość wykonania. Wstawki są nawet z prawdziwego drewna i to podkreśla Audi. Mogą być z jesionu, mogą być z lipy, ale mogą też być karbonowe. I naprawdę, jeżeli chodzi o materiały, na przykład na drzwiach, to nie ma się czego przyczepić. Jeżeli już, to jakiegoś drobnego detalu, na przykład tego, że niczym przyjemnym, czyli na przykład nie jest tapicerowana ta wnęka tutaj. Mogłaby mieć jakąś wykładzinkę, wtedy byłoby luks malina. A tak to troszeczkę tego brakuje. Oprócz tego w przednich drzwiach jeszcze większe mamy te wstawki drewniane, jeszcze jakby przyjemniejsze materiały, dodatkowo laserowo wycinane otwory w boczkach drzwi, też z podświetleniem takim spod nich wyzierającym, więc wszystko to wygląda bardzo ładnie, nawet te przyciski fajnie zostały tutaj wkomponowane. Raz, dwa, 3. 3 ekrany, tak jak w wielu współczesnych Audi. Ten ma prawie 15 cali, ten przed pasażerem ponad 12 cali. Tego przed pasażerem nie widzi kierowca, szczególnie kiedy wyświetlane są tutaj jakieś firmy. Nowe i dużo ładniejsze menu moim zdaniem niż i dużo bardziej przejrzyste i czytelne menu niż w pierwszych Audi, w których debiutowały te zakrzywione ekrany. To samo tyczy się zegarów. Jest to takie minimalistyczne w formie, bardzo czytelne, przejrzyste, nie narzuca się swoją kolorystyką, tylko stonowane szarości, czernie, trochę białego, naprawdę wygląda bardzo, bardzo dobrze. Urzeczony jestem, szczerze mówiąc, tym drewnem. Ono naprawdę jest naturalne i to jest czuć. Oczywiście pewnie jego obróbka jest w jakimś stopniu przemysłowa i na szeroką skalę, natomiast sprawia wrażenie bardzo dobrego mebla. I tak jak powiedziałem, można mieć jesion, można mieć bóg, można mieć te wstawki karbonowe. 2 ładowarki indukcyjne nareszcie mamy, w bardzo fajny sposób zrobione, zobaczcie. I jeszcze dodatkowo są już zrobione z MagSafe'em, czyli mają magnes, kładziecie na nich telefon. Dzięki temu, że nie przylega tutaj, to jest dobrze chłodzony i moc tych ładowarek to 25 W, więc jest naprawdę nieźle. Dodatkowo jeszcze macie gniazda USB-C. Świetne rozwiązanie z tym. Bardzo duże uchwyty tutaj na kubki, schoweczek, regulowany podłokietnik na wysokość, co bardzo lubię. Oczywiście jeżeli chodzi o tapicerki, to można będzie mieć i sztuczną skórę, ale będzie można mieć też naturalną i perforowaną i wentylowaną i z masażami mogą być te fotele. System nagłośnieniowy w maksymalnej wersji Banga Olufsena i ma 22 głośniki, 1360 W mocy, ale oprócz tego ma wbudowane specjalne głośniki w fotelu. Takie, które mają przenosić, ten dźwięk ma być nie tylko słyszalny, ale odczuwalny. Inne marki wcześniej już stosowały to rozwiązanie. W Audi debiutuje w przypadku Q7. Więc będziecie wręcz czuli ten dźwięk,
a słyszeli go dodatkowo jeszcze z głośników, które są w fotelu i to po prawej i po lewej stronie. Same fotele naprawdę są przepiękne. Tutaj jeszcze dodatkowo mają oświetlenie LED. No coś innego. Okazuje się, że można trochę inaczej też zaprojektować fotel sam w sobie. Asystent głosowy będzie miał wsparcie czata GPT. Kierownica, wreszcie tutaj ten środek ma skórzany i z ładnym przeszyciem. Znaczy no z ładnym. No niektórzy woleliby, żeby było naokoło, a nie tak tutaj po środku. To ma być mało tego nie wyposażenie dodatkowe, tylko seryjne, podkreślające, że teraz Audi jeszcze bardziej dba o komfort. Żeby zamknąć drzwi, to wcale nie trzeba będzie naciskać tego przycisku, bo zobaczcie, jak je sobie otworzę, no to otwierają się bardzo szeroko. Jak wsiadam do auta, no to mam tam kawałek. Jakby były jeszcze szerzej, to powiem Wam, trudno mnie z długą ręką sięgnąć do klamki. Wystarczyło będzie nacisnąć pedał hamulca i same się zamkną. A otwieramy oczywiście przyciskiem. No i mamy tutaj też to, co debiutowało w Q3 i mnie akurat bardzo się podoba, czyli zupełnie na nowo zaprojektowany cały zestaw dźwigien do tutaj zmiany przełożeń, a tutaj na przykład do włączania wycieraczek i do włączania kierunkowskazów. I powiedziałby ktoś, że nie, no na co było kombinować z dwoma dźwigniami, ale to naprawdę dobrze działa. W przeciwieństwie do tego, co wymyśliła sobie Tesla, czyli przyciski tutaj na kierownicy, to rozwiązanie Audi jest fajne i intuicyjne. Bardzo szybko można się nauczyć, co gdzie jest, co trzeba nacisnąć, co dać w górę, a co w dół. Najważniejsze, że kierunkowskaz jest w tym miejscu, co zawsze, od setek lat. No powiem Wam, że robi wrażenie ten samochód. Robi wrażenie materiałami, wykonaniem, tym, że jest tu bardzo dużo naturalnych elementów, takich choćby jak to drewienko, że już nie ma tutaj tyle tego piano, tylko można sobie właśnie skorzystać z takiej alternatywy. Fajnie, że jest diesel. To jest bardzo istotne moim zdaniem, bo to jest najpowszechniejszy i najlepszy motor do tego rodzaju samochodu. A dodatkowo do Audi naprawdę należał się niesolidny lifting, a należała się zupełnie nowa generacja po tylu latach produkcji bardzo udanej drugiej generacji. Pytanie, czy powtórzy jej sukces. To, co mi się nie do końca podoba, to unifikacja tego wyglądu Audi. Natomiast jeżeli chodzi o przestronność, o zaawansowane technologie, które tutaj mamy, te naturalne materiały, to jestem zdecydowanie na tak, póki co. Teraz trzeba tylko poczekać na jazdy. Auto będzie można zamawiać już w czerwcu, a pierwsze egzemplarze będą dostępne we wrześniu do odbioru. To za 10 minut przy Audi. No, to tyle.